Stratocastery Squier z serii Classic Vibe. Lata 50., 60. i 70. Czym różnią się te gitary? Czy są to dobre instrumenty i naprawdę oddają charakter Stratocastera? O tym dowiemy się w dzisiejszym materiale na Overdrive Fun Studio. Więc słuchajcie, łapeczka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, abyście byli na bieżąco, czołóweczka i zaczynamy! Tak jest, zorientowałem się, że dawno nie robiłem materiałów na temat Squiera, a zwłaszcza na temat tej wyższej serii, ponieważ rozmawiamy o najwyższej serii gitar Squier, czyli o serii Classic Vibe, no i oczywiście o Stratach. Nawet krążą, słuchajcie, legendy o tym, że dobry Squier Classic Vibe, czy Vintage Modified, bo to tak była poprzednia seria nazywana, potrafi brzmieć lepiej niż niejeden Fender z Meksyku. No bo rozmawiamy o najtańszym Fenderze Meksyk oraz najdroższym Squierze, czyli Classic Vibe. I tutaj czasami te ceny naprawdę się niewiele ze sobą różnią. Zwłaszcza teraz, jak Fender wprowadził Fendery w sumie z Chin, których ja jeszcze nie ogarniałem, ale jakoś nawet nie wiem, czy mam ochotę, ale to do tego jeszcze dojdziemy. Na razie jesteśmy tutaj. Tak się akurat złożyło, że mam te dwie sztuki przy sobie i będę miał jakby piękny punkt odniesienia, czym to wszystko się różni. Gitarka z serii Classic Vibe 70 ma swój osobny materiał na kanale w takim przepięknym kolorze Antigua. Ja będę się na niego powoływał, będę też, myślę, że jakieś przebitki z niego podkradał, ale również jak będziecie chcieli sobie sprawdzić 70, to będziecie mogli odnieść się również do tego materiału. No bo tak naprawdę o co w tych gitarach chodzi? Pamiętajmy o tym, że Squier jest to tańszy odpowiednik gitar Fendera, tak już jest od wielu, wielu lat i w tym momencie mimo wszystko jest to prężnie działająca taka podmarka właśnie na licencji Fendera, dlatego też oficjalnie możemy stosować nazwy Stratocaster. Wszelkie gitary podobne, stratopodobne, nigdy nazwy Stratocaster w sobie mieć nie mogą, a Squiery właśnie mogą. I tutaj Squier proponuje nam takie trzy podstawowe właśnie wersje, te 50, 60, 70. Oczywiście zdarzają się również jakieś limitowane edycje, tak zwane FSR Fender Special Run i tam różne dziwne cuda się w tych gitarach potrafią zdarzyć, ale teoretycznie rozmawiamy o tych podstawowych modelach, o których będę tutaj teraz się wywodził. Na początek Squier Classic Vibe 50. Jest to właściwie nawiązanie do tych pierwszych Stratocasterów z lat 50., które właściwie w konstrukcji swojej miały gryf wykonany z klonu, wykończony na wysoki połysk, zarazem jeśli chodzi o podstrunicę, jak o sam gryf. Co do reszty, no to wiadomo, tak jak klasyczny Stratocaster. 3 przetworniki, 3 pokrętełeczka, przełącznik 5-pozycyjny, mostek tremolo, do którego wajchę mam tutaj. Mogę wkręcić nawet, żeby nie było. O! Działa. Jednowarstwowy biały pickguard. Tak, te pierwsze, że tak powiem, Stratocastery były konstruowane. Co prawda tutaj jest grubszy pickguard i ścięty pod kątem. W prawdziwych tych Stratach z lat 50. było po prostu cieńszy pod kątem 90 stopni. Natomiast to też nie ma tak, że mamy wszystkie możliwe aspekty odwzorowania gitar z lat 50., ponieważ no, zacznijmy od tego, że konstrukcja samych przetworników była inna. Wtedy w ogóle był trójpozycyjny przełącznik na samym początku. Tutaj tak naprawdę większość rzeczy i tak jest modern, nawet łącznie z tym, że w pierwszych Stratach tych lat 50. radius gryfu był 7,25 cala. Radius to jest to takie zaokrąglenie. Jeżeli nie wiecie, wyobraźcie sobie, że tak naprawdę gryf z tej perspektywy jest fragmentem koła, no i wiadomo, koło może mieć większy bądź mniejszy promień, tak? Jeżeli mamy radius 7,25, to ten gryf, ta podstrunica jest bardziej zaokrąglona, przy im większym radiusie staje się być bardziej płaska. Te wszystkie Squiery mają radius 9,5 cala,
co ja uważam, że mimo wszystko jest lepszym rozwiązaniem, ponieważ mamy wtedy większej możliwości, jeśli chodzi o niższą akcję strun, czy podczas podciągania te struny się po prostu nie blokują. I właściwie to tyle. Mogę jeszcze Wam powiedzieć, że straty z lat 50. nie miały opcji regulacji pręta z główki, tylko trzeba było to zrobić od dołu, więc to jest mimo wszystko i tak lepsze rozwiązanie, które jest zastosowane tutaj. A tak to poza tym akurat w latach 50. w tym kolorze mamy korpus sosny, ale różne kolory, z tego co zauważyłem, czytając te specyfikacje, mają różne wykonanie drewna, więc to musicie sobie pod konkretny kolor sprawdzić. Może być sosna, może być topola, może być nato. A jeżeli byśmy sobie chcieli porównać to do gitary z lat 60., to tak właściwie różni się to, tak, to co Wy już widzicie, wizualnie podstrunicą, ponieważ w latach 60. zaczęto stosować palisander na podstrunicy. Co prawda palisander jest drogi, a właściwie tam są jakieś problemy z jego pozyskaniem, więc tutaj tak naprawdę nie jest palisander, jest taki jego troszeczkę tańszy odpowiednik, albo przynajmniej łatwiej dostępny, laurel bądź wawrzyn się to na to mówi. No i wygląda to w ten sposób. A tak to poza tym, no to tutaj jest pickguard już trójwarstwowy. Właściwie mamy inne drzewko, ale to jest taka malutka pierdółka. Widzicie, to było takie okrąglutkie, a tutaj jest takie bardziej kwadratowiutkie. Nie wiem, czy nawet mi kamera to wyostrzyła. Ale tak to poza tym te gitary naprawdę są do siebie bardzo podobne. Jak weźmiemy z tyłu, to właściwie wszystko to samo. Widzicie, klucze takie same, logo takie same, gryf taki sam. No tutaj wiadomo, ten pickguardzik jest też trójwarstwowy, a tak to poza tym mamy to samo. Można spokojnie powiedzieć, że te gitary konstrukcyjnie się za bardzo nie różnią, tylko właściwie chodzi o tą oto podstrunicę. Natomiast jak się mają do tego gitary z lat 70., tutaj właściwie w Squire'ze mamy kilka czynników. Po pierwsze, większa główka, a tak to poza tym w latach 70. wprowadzono bardziej taką inną kolorystykę tych gitar, więc między innymi ta Antigua się pojawiły się też Fendery o takich ciemniejszych barwach, na przykład pickguardem ciemniejszym również, oraz możemy spotkać również Squiera Classic Vibe 70 z wbudowanym humbuckerem przy mostku. A tak to poza tym wszelkie możliwe specyfikacje, które ja czytam nawet odnośnie przetworników, właściwie wychodzi, że jest to wszystko to samo. No wiecie, myślę, że Squier też tak celowo nie robi takiej mega różnicy, tak jak Fender, tak? W serii właśnie, czy mamy American Standard, czy w tym momencie Performer, potem mamy American chociażby Vintage i tam już jest większy ten odchył, jeśli chodzi o specyfikację, raczej jest lepszy powrót do tych korzeni konstrukcyjnych. A tutaj to raczej uważam, że trzeba się skupić na tym, że poszczególny etap produkcji gitar Fendera, lata 50., 60., 70., to właściwie w przypadku Squiera jest to inny kolor. No i powiedzmy kwestia tego gryfu. Jak ktoś chce mieć gryf klonowy, to weźmie 50, ewentualnie może szukać czegoś z 70, a jak ktoś chce podstrunicę właśnie ciemniejszą, no to raczej wybierze gitary z lat 60. I to właściwie w tej takiej suchej teorii tyle. Uważam, że jeśli chodzi o brzmienie, to tutaj cudów, jeśli chodzi o różnicę, nie spotkamy, ale wezmę, podłączę jedną, trochę zagram potem drugą i zobaczymy. No dobra, i w takim razie gram. Używam w tym momencie Laneya IRT Studio, za mną kolumna Blackstar z wbudowanym głośnikiem Vintage 30 od Celestiona, mikrofon Shure SM57. No i zobaczymy, jak ten Squierek gra. Nie za daleko jestem?
cóż wam mogę powiedzieć? Prawda? Prawda? Wszystkie 5 tematów stratowych mamy tutaj ogarnięte. To teraz może wezmę na chwilę pana różowego, w sensie tego 60, nie? Nawet stroi. Ale przy mocniejszym graniu muszę troszeczkę poziom zmniejszyć. No. Tam troszeczkę delikatniej grałem jednak na tym. Co, czy słyszeliście jakąś wybitną różnicę między jednym a drugim? Oczywiście może się różnić egzemplarz od egzemplarza, mimo wszystko mamy tutaj też inne drewno, inny gryf, a to w jakimś tam stopniu na brzmienie również ma wpływ. Tak samo przy przetwornikach może im wyjść raz więcej zwoju, raz mniej zwoju i to można lub też nie wysłyszeć. Ale weźmy teraz przester sobie. Na razie taki przesterek, taki lekki, taki wiecie, jak trochę ściągnę górki. To jest prawie jak czysty. Bo to nie było najlepsze wykonanie. Jest to coś, co ja lubię singlowego w tych gitarach.
No dobra, a teraz przester. Czy na singlach można grać metal? Trochę mi nie stroi, nie? Są też dziewiątki, ja jestem nieprzyzwyczajony do dziewiątek i mam tendencję do zbyt mocnego przyciskania. Wiecie co, ale mam ochotę na tego drugiego. Bardziej mi się podoba wykończenie gryfu tutaj. Jest, no, niż w tym Palisandrze, znaczy w tym nawet nie Palisandrze. No nie ma tych humbuckerków tutaj, ale ja i tak mam fan. Ja przez pierwsze parę lat swojego życia, jak miałem pierwszego elektryka swojego, zresztą Squiera, tylko Affinity, łoiłem wszelkie punk rocki na singlu. I można było. Zresztą ma to swój klimat. Gdzieś jak mocniej walnę, to mi trochę strój ucieka, ale no to jest inny temat. Gitary są nowe, więc też pracują, a nie chcę co chwilę przestrajać, więc parę dźwięków wam na nich zagrałem i myślę, że tyle nam może starczyć. Co do samej jakości wykonania, a może jeszcze tą wagę wam powiem, bo to jest właśnie to, że piszecie na grupie, a ile waży taka gitara? No, może ważyć tyle, ale inna z tej samej serii będzie ważyła zupełnie inaczej. To tak z ciekawości. Unit, w jakim chcecie? Może w gramach zrobimy, co? Ten to waży ze 3700. No, 3770, a ten za 3200. Już kojarzę tą wagę. No, 3250 mówiłem. Więc zobaczcie, pół kilograma różnicy na gitarze to jest sporo. To jest sporo.
Więc, no tak jak wam mówiłem, różnie, możecie różny egzemplarz trafić. Ja pamiętam, miałem 2 Sterlingi Reje 34. Jeden ważył 4700, a drugi w takim kolorze ważył 3900 czy 3800. Prawie kilogram różnicy. Jeśli chodzi w ogóle o gryf, to jest tutaj fajny, cieniutki, taki square'owsko-fenderowski. Powiedzmy, że jak mierzę nawet z założonymi strunami 22,3 tutaj 23,9. Ten myślę, że będzie bardzo podobny, może ciutkę 22 i 23,7. Nawet niby trochę cieńszy, chyba że ja po prostu tą suwmiarką bardziej koślawo to złapałem. Co do jakości wykonania, no to gitary są wykonane bardzo dobrze. To są naprawdę dobrze wykonane instrumenty. Wręcz bym powiedział, że może być tak, że któryś Fender będzie gorzej wykonany niż te gitary, no bo to też, wiecie, kraj produkcji. A jak to teraz jest? Ten jest w Indonezji, ten też. Były momenty, że były te Squier robione też w Chinach, ale to też nie znaczyło, że są gorsze. Były nawet czasami lepsze serie. Ja wam mogę tylko powiedzieć, że akurat tak się tutaj złożyło, że 50 ma lepiej wypolerowane progi niż ta 60. Nie wiem, czy to słyszeliście, czy nie. Natomiast lubię te gitary, to są naprawdę fajne gitary. Można je wyrwać w fajnej cenie, a co do cen, to już sobie musicie w sieci popatrzeć, bo jest naprawdę przeróżnie. Czasami niektóre kolory są tańsze, niektóre są droższe. Tam w granicach 1500-600 zł do 1800, chociaż ja akurat za Antigua płaciłem 2, bo to była jakaś tam limited edition itp. itd. Natomiast uważam, że i tak są to dobre gitary, warte polecenia. No w sumie to jest mój ulubiony produkt, jeśli chodzi o markę Squier, no bo te Soniki to moim zdaniem odpadają, Affinity ujdą, no a tu już naprawdę płacimy, powiedzmy, no trochę więcej, ale za dobrze przygotowany, fajny instrument i naprawdę w tej cenie jest ok. Czy ja jeszcze coś wam chcę powiedzieć? Chyba nie. Tyle w tym temacie. Jak coś, to macie jakieś pytanka, to oczywiście piszcie. Jakbyście chcieli takiego Squierka sobie kupić, to w opisie daję wam linki. Korzystając z tych moich linków, oczywiście wspomagacie również moją działalność tutaj na kanale, a czekam na wasze komentarze. Co wy myślicie? Czy macie Squiera właśnie, może Classic Vibe'a? Dlaczego wybraliście 50, 60 czy 70, a może macie zamiar kupić właśnie i ten materiał wam pomógł w podjęciu jakiejś tam decyzji, że zapraszam serdecznie, a pamiętajcie o tym, że jakbyście chcieli potestować sobie miesiąc, 2, 3 takie gitarki, bo sami nie wiecie na co się zdecydować, bądź po prostu chcecie mieć, nie chcecie kupować gitary, nie chcecie wydawać pieniędzy na gitarę, chcecie mieć miesiąc jedną, miesiąc drugą, to te Squierki, jak również inne gitary, które widzicie dookoła mnie, są dostępne w opcji wypożyczenia na muzycznegraty.pl. Wypożyczalnia cały czas się rozwija, dochodzą nowe instrumenty. Ja zapraszam was serdecznie. Zawsze, jeżeli wspomnicie jakieś miłe słówko w formularzu kontaktowym, to jakiś mały rabacik może wam policzę. Na pewno patroni kanału mają stały rabat, także w ogóle dziękuję patronom kanału za wsparcie, dzięki, że jesteście. Wy również macie jakiegoś tam rodzaju profity. Jak chcielibyście być patronem kanału, mieć dostęp do wcześniejszych materiałów, czy właśnie jakieś rabaty, gadżety overdrive'owe raz na jakiś czas, to zapraszam serdecznie. I dziękuję wam za obejrzenie tego materiału. Dajcie łapkę w górę, napiszcie jakiś miły komentarz, a jak nie wiecie co napisać, to napiszcie jak się nazywa wasz pies, albo co jedliście dzisiaj na śniadanie, to też pomoże w pozycjonowaniu tego filmu, czyli będziecie miał wpływ na rozwój kanału. Taki kilka sekund waszego klepania w klawiaturę bądź w telefon, a mi może to dużo pomóc. Więc dziękuję serdecznie i do zobaczenia w kolejnych materiałach na Overdrive Fun Studio.